Upadek gatunku męskiego. Zbytnia przesada, czy jednak proces, który dzisiaj obserwujemy w społeczeństwie? Dlaczego tak mocno rozpocząłem? No bo spójrzcie Państwo, ogromna ilość rozwodów, ogromna samotność w społeczeństwie i tak naprawdę wielka brak decyzyjności facetów, który dzisiaj obserwujemy nie tylko w społeczeństwie, ale także na dużej scenie, obserwując na przykład naszych polityków, którzy oddają sprawczość gdzieś tam właśnie do Europy. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy z kimś, kto zupełnie do tego nie pasuje, bo jest, bym powiedział, takim wzorem 100% mężczyzny. Wow. Ojciec, dziadek i mąż. Dzisiaj moim gościem Jan Pośpieszalski. Witaj, Janku. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jan Pośpieszalski. Polski muzyk, aranżer, kompozytor, dziennikarz i publicysta. Autor programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzi również własny podcast na YouTubie. Grzegorz, myślałem, że zaczniesz upadek gatunku męskiego jako przykład nasz rozmówca Janek Pośpieszalski. Chciałem, żeby to taki kontrast. Ale to miło z swojej strony. Dziadek od 7 lat, mąż od 47 lat. No, tak. Staram się. Dowiozłem projekt do tego momentu. Dowiozłeś projekt. Wiesz co, zastanawiałem się, jak cię zaprosiłem, trochę przypadkiem to nasze spotkanie się wydarzyło, ale często te przypadki są czymś, co powinno się wydarzyć. Wczoraj telefon, dzisiaj rozmowa. Tak. Myślę, że nie minęło 24 godziny od tego naszego telefonu, wspólnych znajomych, którzy nas połączyli i dzisiaj siedzimy w Katowicach i rozmawiamy. I pomyślałem sobie na początku, że można porozmawiać o sprawach bieżących, ale ty w tych swoich podcastach, rozmowach już tak dużo opowiedziałeś o tych sprawach, które są istotne, ale dotyczą właśnie dużego świata, geopolityki, polityki, gospodarki i tego, co się dzieje na świecie, że stwierdziłem, że wróćmy do tych spraw najmniejszych, którymi prawie nikt się nie zajmuje, czyli właśnie na przykład gatunek męski, który ogromnie się to zmieniło. I patrząc właśnie na ciebie, na twoje doświadczenie życiowe, na to, że właśnie jesteś mężem, że masz tą samą żonę przez tyle lat, że masz dzieciaki, że pochodzisz z domu, gdzie was było 4, jak dobrze pamiętam? Nie, w pierwszym pokoleniu nas było 9. 9. W tym moim domu mam tylko 3 dzieci, ale z czego Antoś nie żyje, natomiast wnuki są już 3, ale dzieciaki nie powiedziały ostatniego słowa. No jeszcze. właśnie. I no to takie pierwsze pytanie właśnie, czy ty to widzisz, że zmiana jest drastyczna? Myślę, że jeszcze liczby, które mogą nam to mocniej uzmysłowić, bo często liczby mówią więcej niż cały komentarz do tego. W 2024 roku urodziło się w Polsce tylko 214 000 dzieci, a lata 80. to było 700 000 urodzin. Moje pokolenie to jest 755 bodaj. Jeszcze więcej. To jest, czyli pokolenie dziadków jest dzisiaj ponad 3-krotnie bardziej liczne od pokolenia wnuków. No, to jest rzecz niewyobrażalna. Ja bardzo często o tym mówiłem, pisałem. Jeszcze wtedy, jak miałem program w telewizji, myśmy zaglądali do GUS-u, do roczników statystycznych. Obserwowaliśmy to zjawisko. Widzieliśmy, jak ta fala spada. To się bardzo mocno wiąże też ze zmianą sposobu życia, z pewnym trendem kulturowym i zauważyłem kilka zatrważających rzeczy. Po pierwsze, zero refleksji wśród polityków. Ludzie, którym oddajemy raz na 4 lata stery państwa, delegując ich, żeby w naszym interesie zarządzali tym projektem Polska, naszym państwem, abdykowali kompletnie z myślenia w kategoriach dłuższych niż 1 kadencja, niż najbliższe wybory, a ponieważ tak się nałożyło u nas, że mamy wybory samorządowe, prezydenckie, mamy wybory do Europarlamentu i do parlamentu, w związku z tym, a nieraz jeszcze jakieś uzupełniające, po prostu jest szaleństwo, ten cykl wyborczy jest tak, sprawia, że żyjemy w takim pobudzeniu elekcyjnym, co politykom nie pozwala myśleć długofalowo. Zresztą myśmy ich do tego jakby przyzwyczaili. Nie wymagamy od nich. Nie ma takich dyskusji, nie ma takich rozmów. Media się tym nie zajmowały. I powiem tylko, i to nie jest dlatego, że to była specjalna przypadłość poprzedniego rządu, mówię o gabinecie Mateusza Morawieckiego, bo to wszyscy oni tak samo funkcjonowali. Ale wyobraź sobie, ja sprawdzałem w 2020 czy 2021 roku, jakie projekty strategiczne
tamten rząd realizuje, czy zamierza, czy zaplanował w perspektywie dłuższej niż 10 lat. Wiesz, co to było? Był jeden projekt z perspektywą 2,49. Likwidacja górnictwa węglowego. Co akurat siedząc w Katowicach ma to swoją wymowę. Tak. To znaczy byli w stanie wymyśleć albo pracować nad planem likwidacji czegoś, jednocześnie kompletnie nie dostrzegając, że likwiduje się nasza populacja, że my jako Polacy przestaniemy egzystować. Na mnie ogromne wrażenie zrobiła książka Przemka Załuski, 21 milionów. On mówi, że według najbardziej optymistycznych prognoz ONZ-owskich w 2100 roku, czyli kiedy moja felunia będzie miała tyle lat, no nieco więcej lat niż ja dzisiaj, to, mówię o tej wnuczce, to będzie nas 17, może 18 milionów. Nas, Polaków, 17-18 milionów. No, pytanie, czy kogoś to obchodzi, czy komuś to spędza sens z powiek. Jak poruszyłeś demografię, to zwróć uwagę jedną rzecz. Zwykle mówimy o demografii w takim planie zapaść rynku pracy, nie wiem, załamanie się systemu emerytalnego i tak dalej, tak? Oczywiście są strasznie ważne rzeczy, no, rynek pracy, no to jest, sam mówisz, pieniądze dla ciebie, to jest też jeden z tematów, który tutaj przewija się w tym studiu, o którym rozmawiacie, tak? Jak zarządzać pieniędzmi, skoro się ma ich mało albo ograniczoną ilość i tak dalej. To strasznie ważna sprawa. Emerytury, no też, nie mniej. No, pytanie podstawowe, czy my funkcjonalizujemy fakt istnienia naszego społeczeństwa, naszego narodu, czy ma być ograniczony tylko do perspektywy rynku pracy i systemu emerytalnego, czy być może są jakieś głębsze, ważniejsze motywy, dla których warto trwać. Warto być narodem, warto przenieść to dziedzictwo w tym łańcuchu pokoleń. Przepraszam za wyświechtane takie formułki, łańcuch pokoleń, ale tak, ale przekazać ten depozyt, któryśmy dostali, który jest przepiękny. No. Dostaliśmy w depozycie naszą historię, naszą kulturę, sztukę, język, wiesz, no, pewien rodzaj, nie wiem jak to nazwać, pewien rodzaj takiego republikańskiego ducha, jakąś kreatywność taką, z którą Polacy zadziwiają świat, tak? Czy warto to przenieść? Czy warto to kontynuować? Czy ostatni gasi światło i zamykamy projekt Polska? No. Jeśli mówisz, ja się chyba nie za bardzo mogę zgodzić z tym 214 000, ponieważ to były chyba dane cząstkowe do października, z tego co pamiętam. W perspektywie styczeń, znaczy styczeń, 31 grudzień, być może było to 250 000. Ale tak czy inaczej... Dalej to są... Ale Grzegorz, ja należę do pokolenia, nas się urodziło w 55 roku niemal 800 000, to było 755. To zobacz, ja za dzieciaka, przepraszam, takie sformułowanie gwarowe, bardzo mi się to podoba. Za dzieciaka, jak się wychodziło na ulicę, to słuchaj, tu rower, tamtego, bieganie, piłka, kamienie, słuchaj, no po prostu... Dzielnica tętniła, pulsowała. Oczywiście tu wybita szyba, tam oko podbite, tam jakaś, wiesz, utarczka, sprzeczka, proca i, wiesz, granie w kapsle, ale tej dzieciarni było po prostu pełno, mrowie. No. Mrowie. No zmieniła się nie tylko liczba tych dzieciaków, to po pierwsze, no bo to jest proste do policzenia nawet dla kogoś, kto miał 2 z matematyki, ale zmienił się sposób spędzania czasu. No bo to, co wspominasz, że na tym podwórku, placu, dworze, polu, gdziekolwiek mieszkaliśmy, to dzieciaki siedziały od rana do wieczora i karą było pójście do domu. Chodziło się jak już było po prostu ciemno. Mama wołała 21, 22 w lato, ale jeszcze inne dzieciaki siedziały, więc my też chcieliśmy być częścią, nie chcieliśmy pierwsi być wołani przez mamę. A dziś, jak wracam na podwórko, gdzie ja się wychowywałem, to pamiętam trawa, która tam była, za moich czasów, kiedy my graliśmy w piłę, nie było orlików, nie było boisk, sami je organizowaliśmy, to trawy nie było. Było po prostu klepisko, jak na jakiejś Saharze. Wszystko wydeptane. A dziś jak przyjeżdżam, to zerkam na to samo miejsce. To jest taka trawa, można by naprawdę ściąć kosiareczką i zagrać w golfa.
i tam nie ma śladu jakiegokolwiek życia dzieciaków, nawet w lato, nawet w wakacje, bo ktoś by powiedział, no tak, Grzegorz, ale przecież dzieci są w szkole, to czepiasz się. Ale w ciągu całego roku te dzieciaki nawet po szkole były po prostu wszędzie, więc zmieniło się naprawdę wszystko, jak ja to obserwuję, a minęło tylko tyle czasu. Ty wspominasz właśnie, że w 2100 roku tych Polaków, również dzieciaków, będzie nas kilkanaście milionów, czyli połowa tego, 17 milionów to jest połowa tego, co dzisiaj mamy w Polsce. No i właśnie wracam do tego tematu, upadek gatunku męskiego, bo wspomniałeś trochę o politykach, którzy nie widzą, którzy widzą tylko od wyborów do wyborów. A jak znaczy, że nie było żadnej refleksji, jak temu przeciwdziałać. Jak tak naprawdę, no bo zobacz, 500+, 800+, a to nie zadziałało. Nie sprawił, że to działa. Przepraszam, Grzegorz, gdyby dzietność albo chęć posiadania dzieci była funkcją portfela, no to przecież są kraje bogatsze od nas, Szwajcaria, Szwecja i tak dalej, no ale też nie mają jakichś oszałamiających wyników, gdyby nie ludność napływowa, tak? Gdyby nie ludność napływowa, która ma trochę inne zwyczaje, inną kulturę. To wszystko jest w głowie, to wszystko rodzi się w głowie. No, weź pod uwagę, owszem, broniąc jeszcze, być może, żeby nie było tak, że to jest wina jednej ekipy, która oddała władzę w październiku 2023, ale oni próbowali niby pod koniec swojej kadencji, tej drugiej, stworzyć taki think tank, to się nazywał Instytut Pokolenia, który miał zajmować się badaniami i być taką grupą ekspercką, która miała badać problem demografii, obserwować kraje, które sobie z tym lepiej radzą, no, badać różne przyczyny. I przyznam się szczerze, dla mnie dosyć odkrywcze było spotkanie z tymi ludźmi. Ja poznałem pana Michała Kota, sam tata 4 dzieci, ekspert, takim fajnym biznesowym podejściem, analitycznym. I opowiadał mi niesamowite rzeczy, że oni w ciągu tych kilkunastu miesięcy na przykład podglądali, jak to jest, u naszych południowych sąsiadów, czyli u Czechów i u Węgrów. Nie wiem, mało kto wie, że Węgrzy i Czesi mają wśród krajów Unii Europejskiej najlepsze wskaźniki zastępowalności pokoleń. Oczywiście, żeby była pełna zastępowalność pokoleń, to musi być 2,2. Niemniej Węgrom udało się, i to za czasów rządów Viktora Orbana, podnieść ten wskaźnik z 1,2 do 1,6,9, a nawet 1,7 czy coś takiego. Celowali w 1,8 i Czesi to samo. I teraz pytanie, co się stało? No, trzeba zbadać to, że niby tak, kulturowo dosyć podobni do nas, geograficznie sąsiedzi, doświadczenie komuny dokładnie prawież takie same. No ale dlaczego im wychodzi, a nam nie? Poruszyłeś sprawę 500+. Owszem, na poziomie takim pewnej, jak to się mówi, godnościowym, to być może to miało sens. Ale jeśli weźmiesz pod uwagę, że w pierwszym okresie 500+ było dystrybuowane przez MOPS-y i miało spełnić funkcję pronatalistyczną, czyli powodować, aby dzietność w Polsce wzrastała, no to jeśli dzietność i posiadanie dzieci traktowane jest jako dysfunkcja, no bo MOPS, do czego służy MOPS? MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli jak ktoś nie ma nogi, jest jakaś dysfunkcja, jakieś deficyty rodzinnie, społeczne, prawda, no to tam wkracza MOPS i tam interweniuje, daje zasiłek, bo ktoś niepełnosprawny, bo jakaś babcia bez opieki i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj ja rozumiem, że czepiam się, no to samo narzędzie zostało użyte, ale do czego? No, do tego, żeby generować w Polsce chęć posiadania dzieci, no to samo to 500+ dawane przez MOPS już było takim rodzajem, o kurde, może coś z nami jest nieklawo. Potem awantura o to, czy dla 2 dzieci, czy dla drugiego dziecka, czy dla pierwszego. Pamiętasz to? Tak, oczywiście. Skończyło się na tym, że dla pierwszego i na koniec dnia 500+, dzisiaj 800+, beneficjentem 800+, i największym beneficjentem 800+ są rodziny z 1 dzieckiem. Rozumiesz? No to znaczy żadnej funkcji to nie spełnia, bo organizatorzy tego projektu ugięli się przed presją społeczną, że co to dyskryminacja tego pierwszego i tak dalej, czyli nie zadziałało to, nie miało to tej funkcji zachęty. A poza tym prostym takim środkiem finansowym nie można osiągnąć takich celów. Ja bardzo często absolutnie z rozbawieniem słucham, jak lewica
jakie Lewica ma na to recepty, bo tam też dostrzegają to. I na przykład zgadnij, co jest pierwszym elementem wymienianym w tym, jak zaradzić, żeby kobiety chciały mieć dzieci. Żłobki. Lewica ma jakąś szajbę na temat żłobków i sprzedała ten projekt PiS-owi. I PiS, Zjednoczona Prawica przez cały czas pompowała tu żłobki, tu tyle kasy przeznaczymy i tak dalej na żłobki. Po czym jak zobaczysz u naszych sąsiadów, na przykład u Czechów, tam, gdzie rzeczywiście ta dzietność, no jeszcze raz powtarzam, nie jest na poziomie zastępowalności pokoleń, ale jest znacząco lepsza niż w Polsce, to w Czechach z opieki żłobkowej korzysta 3-5% rodzin. Sobie wyobrażasz? 3-5%. No dobra, to wyobraź sobie, patrzę, bo piękna kobieta siedzi z nami, no czy ona idąc ulicą idzie, patrzy, żłobek. O, jaki ładny żłobek, ja chciałabym zostać matką. Czy to jest, wyobrażasz sobie taką scenę? No, to jest absurd, no nie jest tak. No. Dlaczego Czechom się udało? Tam mama, która rodzi dziecko, ma 3-letni urlop pełnopłatny. Czyli dzieciak, który rodzi się, wzrasta, wyrasta w domu pod opieką mamy. Mama ma od państwa, od podatków, od podatników za to wynagrodzenie. Może się skoncentrować na tym dziecku, poświęcić mu czas, przygotować go społecznie, dać mu wszystko, co najlepsze potrafi, tak? Jeśli urodzi drugie dziecko przed upływem 3 lat, to tą niewykorzystaną kasę dostaje od razu na cash na konto, tak? I bywa tak, że matki rodzą pierwsze, po 2 latach drugie, po 2 latach trzecie dziecko, dostają sporą gratyfikację finansową, mają bezpieczeństwo. Nie muszą ganiać po żłobkach, nie muszą robić e-pracy. Jak chcą, proszę bardzo, ale jak chcą wrócić do pracy, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale jeżeli chcą poświęcić się temu dziecku i teraz wiesz, można było otworzyć drugi akapit naszej rozmowy, jak dalece właśnie wychowanie przez matkę, to, że matka poświęca czas dziecku, że z nim wyrasta, że go wprowadza, że nie jest porzucone gdzieś, jak dalece temu dziecku, to jest korzystne dla niego na koniec dnia, w tej perspektywie już później kształtowania się osoby, kształtowania się dojrzałości, no, tych wspomnień z dzieciństwa i tak dalej. To jest strasznie, strasznie ważne. Ale mówisz o kryzysie męskości. W tym kryzysie męskości jest cały splot różnych czynników i skoro wspomniałem Michała Kota, to też wspomnę jego badania i jego obserwacje, ponieważ jednym z powodów, dla których w Polsce to, co po tych kilkunastu miesiącach badań zaledwie oni już mogli ustalać i szukali takich danych potwierdzających te ich intuicje albo ich te takie pewne diagnozy, okazuje się, że to są, nie trzeba jakichś strasznych badań, że tym powodem, dla którego w Polsce nie zawierane są małżeństwa, nie zawierane są trwałe związki, w których pojawiłyby się dzieci, jest niemożność nawiązania relacji przez dziewczynę i chłopaka. Ta niezdolność nawiązywania relacji. I on opowiadał mi rzecz wstrząsającą. Ja nie chciałem w to wierzyć. Michał Kot pokazywał mi badania, z których wynikało, że w 2023 roku w Japonii 1 milion mężczyzn nie wyszło ani razu w domu w ciągu całego roku. Nie wyszło z domu, to znaczy oni pracują online, uprawiają seks online, grają w gry online, robią zakupy online, inwestują. Rozumiesz, zamawiają żarcie. No wystarczy. Rozumiesz, teraz jak taki człowiek ma spotkać kogoś? Z tego można byłoby pójść dalej, powiedzieć, no ale to ta technologia nam umożliwiła, bo mamy Tindera, mamy randkowe portale i tak dalej. Gówno prawda. Słuchaj, też wspominam, we wrześniu 2023 roku odbyła się taka duża konferencja organizowana przez Ordo Iuris i Collegium Intermarium, gdzie zaprosili Marka Regnerusa. Mark Regnerus jest amerykańskim uczonym, który jest autorem pierwszej dużej monograficznej pracy naukowej, która koncentrowała się na tym, jak zachowują się dzieci wychowywane w związkach jednopłciowych, bo nie mogą być urodzone, wychowywane w związkach jednopłciowych.
Ameryka ma taką perspektywę badawczą wystarczająco głęboką, że dało radę to przeprowadzić. Oczywiście jego praca naukowa, konkluzje tej pracy naukowej są miażdżące, że to jest szkodliwe, osobowościowo negatywne, częstsze konflikty z prawem, częstsze uzależnienie i tak dalej. Tam, gdzie dzieciaki nie mają wzorca mężczyzny i wzorca kobiety i normalnej relacji miłości. Nie mówiąc o nietrwałości tych związków, w związku z tym najbardziej trwałe paradoksalnie były związki żeńskie, te lesbijskie. Tam mniejsza fluktuacja partnerek była, tak niż w męskich. Ale i tak ta praca badawcza jest bardzo ponure konkluzje przywozi na myśl. Ale Mark Regnerus również badał ostatnio, jak technologia wpływa na relacje. Przecież, słuchaj, ekrany dotykowe pojawiły się, iPhone z ekranem dotykowym pojawił się w 2007 roku. Upowszechnił się 2.9, 2.10, 2.12. Ja sobie kupiłem dopiero w 2016 roku. Mnie namówili, zobacz tutaj, Żyro, tak, możesz tak, wszystko. Okej. Od kiedy mamy LTE? Tak z 10 lat może, najwyżej. 5G było 3G, pamiętasz, tak? G tam jakiś tak, że ten internet słabo, tam coś się ładowało. Właśnie, ale to jest perspektywa 8 lat. No to czyli jeżeli iPhone, te ekrany dotykowe, czyli mamy w powszechnym użyciu od kilkunastu lat i dostępność sieci w każdym miejscu w Polsce od dekady, to co to jest za perspektywa badawcza? To jest nic. My nie wiemy, jak bardzo te technologie zdemolowały nam życie. Mark Regnerus mówi, one wbrew pozorom paradoksalnie utrudniają relacje, a nie ułatwiają. Wydaje ci się, że masz 1000 znajomych, 2000 znajomych, ileś polubień, ale tak de facto to jest, nic z tego nie wynika. Oczywiście mówi jakieś truizmy, ale u Regnerusa było jeszcze lepiej, bo on poszedł w te Tindery, zbadał te Tindery. Mówi, tam masz zjawisko tak zwanych targi godowe, że masz coś takiego, jakbyś miał na tych portalach randkowych te wizerunki dziewczyn, ich filmiki czy zdjęcia są podkręcone. No wiesz, jak można sobie profilowe zdjęcie upiększyć, tak? Oczywiście. Jak to działa. Rzeczywistość później, konfrontacja z rzeczywistością rozwala to. To znaczy nic z tego nie wynika. Przecież żeby kiedyś mężczyzna poznał kobietę, musiał ją poznawać poprzez środowiskowe sytuacje, poprzez koleżeńskie, jakaś impreza, jakaś sąsiedzka sytuacja. Ktoś coś jemu o niej powiedział, ona coś usłyszała od kogoś, że to ucieranie się tego spotkania, ten proces spotkania postępował w jakiś taki, nie powiem naturalny, no bo to naturalnie, ale postępował tak, że już w tym czasie rodziła się wiedza jednej i drugiej strony o sobie, tak? Że oni nie przychodzili do siebie z kosmosu, że ten jest z Madagaskaru, a tamta jest z Grenlandii, bo fajną ma buzię, a ten ma zainteresowania i lubią, nie wiem, załóżmy sanach i tajską zupę. No. To nie wystarcza. To nie wystarcza. Te spotkania były gdzieś zakorzenione w jakichś relacjach społecznych. Z nich wynikała ta kontrola społeczna też. I dlatego one miały szansę na trwałość. Dziś Regnerus w swojej pracy naukowej, w której opisuje, jak technologia niszczy relacje właśnie męsko-damskie, pokazuje, że nastąpił zupełnie odwrotny proces. Że oparcie się na technologię i nadużycie technologii, to, że technologia tak dalece wkroczyła w nasze życie, zdemolowała naszą zdolność do spotkania z drugim człowiekiem. Zanim zadam kolejne pytanie, chciałem wam bardzo podziękować za obecność, za to, że jesteście, za to, że w takiej ilości oglądacie nasz kanał. I chciałem przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, bo dzięki partnerom jesteśmy w stanie nagrywać coraz więcej i coraz lepszej jakości treści dla was. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Bioven. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Janku, to co powiedziałeś, to jest nieprawdopodobne. Ja trochę tych danych znam. Mówisz o tych mili Japończyków siedzących w areszcie domowym. Pokazałeś taką ilość przykładów, więc wskazałem, że po prostu te dane są nieprawdopodobne, ale jakie słyszałem informacje od na przykład 20-latków, którzy siedzą po lewej stronie za kamerami, to jest część naszego zespołu, oni mi mówią to samo, że
w społeczeństwie część młodych ludzi, 20-latków, czy nawet młodszych, czy 25-latków, to są ludzie, którzy już dzisiaj realnie powinni decydować o siebie, przynajmniej o sobie, część z nich zarabiać, wziąć jakąś odpowiedzialność za swoje życie. Część ludzi już nie mieszkało z rodzicami, a dzisiaj ja słyszę o 40-latkach, którzy mieszkają z rodzicami, bo tak jest wygodniej i mówią, no bo mieszkania są drogie i ja będę mieszkał i mam dzisiaj 40 lat. Obserwuję młodzież, która ma 20 lat i mówi tak, ja korzystam z aplikacji, bo ja wstydzę się zadać pytanie przez telefon i dlatego zamawiam jedzenie przez aplikację, bo nie muszę rozmawiać z człowiekiem. Wspominałeś o Tinderze, wspominałeś o Japończykach, nieprawdopodobne rzeczy, ale dzisiaj one realnie wpływają na to, że tak wygląda zdobywanie przyjaźni, zdobywanie chłopaka, dziewczyny. Tak naprawdę mamy ogromną rzeszę młodych ludzi, którzy mają aplikacje, możliwości, narzędzia, które teoretycznie powinny sprawiać, że powinno być łatwiej. Że mogą się spotkać. Że mogą się spotkać, ale to się nie wydarza, albo te związki są tak słabej jakości, że tych partnerów jest tak wielu, że realnie ludzie mówią, że dzisiaj jest lepiej, bo nic nie muszę, bo nie mam jakiejś odpowiedzialności. Mogę mieć 20 dziewczyn, 50 chłopaków i tak naprawdę mam jeszcze czas. Ja to słyszę od dzisiaj moich znajomych, koleżanek, kolegów, którzy mówią, ja mam 35 lat i mam czas. A ja wiem, na co masz czas? No, żeby mieć dzieci, żeby się zdecydować i to mówią często kobiety, które nie zastanawiają się, choć niektóre z nich już wróciły z tą konkluzją do mnie i mówią, Grzegorz, już przespałam swój czas, bo biologicznie już jest trochę za późno, a dzisiaj nie za bardzo jest z kim. Ja się bawiłam przez te ostatnie lata, a dzisiaj i mam kilka takich znajomych, które wiedzą, że te rozmowy toczyliśmy i one mówią, kurczę, już jest trochę za późno, bo dzisiaj chciałabym zostać mamą, a nie za bardzo jest z kim. Przespałam swój czas. Więc ja to obserwuję, słucham tych wszystkich różnych stron. Niesamowite to jest nie do uwierzenia. Wspomniałeś o tych Japończykach. Ja słyszałem, że tam to dochodzi do takiej skali, że ci ludzie uprawiają seks faktycznie przez internet, używając jakichś elektronicznych urządzeń, będąc na drugich końcach świata. Ktoś jest w Stanach. Nie promujmy tych obrzydliwych rzeczy, to jest nieprawdopodobne, no. Tak, ale no, pomysłowość ludzka nie zna granic, a właśnie w tych kategoriach ta pozorna anonimowość internetu no właśnie sprzyja tego rodzaju jakimś świństwom i obrzydliwościom. I też nieszczęściu, bo to jest nieszczęście, bo nie ma nic piękniejszego niż relacja kobiety i mężczyzny. Taka, która polega na zaufaniu, na szacunku, na wzajemnym... Na takim staraniu się, na oddawaniu roli, na wzięciu odpowiedzialności, na wzięciu takiej... No właśnie, postaraniu się tak naprawdę zbudowaniu czegoś, zaufania, gdzieś to są jakieś takie trochę podchody fajne. Ostatnio oglądałem taki filmik, w zasadzie chyba wczoraj, który wysłała mi Paulina, która siedzi z lewej mojej strony i on świetnie pokazał czasy, które się zmieniły, I ten filmik trwa naprawdę, nie wiem czy nie 10 sekund, jedynie, czyli też tak naprawdę skracanie, pokazywanie, że wszystko musi trwać szybko, ale co na tym filmiku widzimy? Widzimy, że kiedyś, jak facet przyjeżdżał po dziewczynę, żeby zabrać ją na randkę, to przyjeżdżał, wysiadał z samochodu, podchodził pod drzwi, dzwonił lub pukał, ktoś otwierał drzwi, może to mama, może ta dziewczyna i on jej mówił, pięknie wyglądasz, zapraszam, już czekam, wręczał jej kwiaty, zapraszał do samochodu, otwierał drzwi, zamykał drzwi, szedł do samochodu. Ja to znam, dla mnie to jest normalne. Otwieranie drzwi to jest dla mnie normalne, nie jest niczym wyjątkowym. Uwaga, drugi filmik tej samej serii pokazany, jak się świat zmienił w ciągu, wspomnieliśmy, że to dekada mogła zmienić, jedynie 10 lat. I tam wygląda ten sam facet, który przyjeżdża w obecnych czasach pod dom i wysyła SMS-a, jestem. No tak. I czeka. No. Jestem i czeka. Czyli wiecie, nie ma tam sprawczości, nie ma tam tej męskości, nie ma tam moim zdaniem niczego nadzwyczajnego. To po prostu facet, do mnie pasowały. Ja z domu, od dziadka, od taty, od dziadka z drugiej strony, od pradziadka nauczyłem się tego, że to jest normalne, że są męskie sprawy w domu, które facet powinien robić, że facet powinien wziąć sprawczyć, że on powinien otoczyć kobietę i dom, dzieciaki tą taką opiekuńczością. Ja to również u ciebie widzę, dlatego ty jesteś dzisiaj moim gościem i ten temat pasuje Grzegorz, nie zawsze wychodzi, to nie jest tak, Boże, no nie ma, nobody is perfect, tak? Oczywiście, że tak. My wiemy, ja sam wiem, ile rzeczy zawaliłem, ile rzeczy ta poniewierka rock'n'rollowa w moim życiu też nie sprzyjała takim zachowaniom i różnie to bywało. Na pewno. Jakiś etap życia to jest za tobą, ten etap właśnie mówisz muzyczny, rock'n'rolla, to jest coś innego. Ale wiesz, masz żonę, z którą jesteś 47 lat. Tak. I Marysieńka, ciągle ta sama. Ciągle ta sama żona. To jest dzisiaj, nie powiem, że niemodne, bo to jest brzydko określone, ale to jest dzisiaj niepromowane. Dziś promuje się, że rób co chcesz tak naprawdę, że możesz nie mieć żony. Ja tego nie oceniam,
Ale chciałem zapytać, jak ty obserwujesz na przykład właśnie to młode pokolenie, no bo obserwujesz jako wnikliwy człowiek, dziennikarz, który cały czas dziś w tych nowych mediach obserwujesz i jakbyś ocenił właśnie dzisiejszych facetów? Co oni mają? Dlaczego ten świat się zmienił w takim kierunku, że dzisiaj nawet określa się tych facetów, że oni są, że jest wszystko w porządku, że niech oni robią co chcą, że dzisiaj ten świat jest też dobry, a faceci dzisiaj tak naprawdę nie wiedzą, co mają robić, że oni mogą sobie żyć samotnie w środku centrum Warszawy, nie mieć samochodu, może mieć pracę zdalną, a może w ogóle nie pracować, bo że rodzice... W ogóle to jest jakieś takie nijakie w mojej ocenie. No wiesz, nie mam żadnej takiej perspektywy badawczej, która by pozwoliła mi jakieś statystyczne rzeczy pokazać, ale jeszcze raz wróćmy do tego, jak bardzo właśnie technologie, nowe technologie, przestrzeń ta cyber zmieniła naszą rzeczywistość. Po pierwsze, dla facetów bardzo, moim zdaniem, ten narcystyczny, chociaż wiesz, na głupio mówić, bo i ty i ja jesteśmy youtuberami. Tak. Zwracamy uwagę, żeby mieć, nie wiem, w miarę, nie wiem, czy ta koszula już po przyjeździe z Warszawy do Katowic wygląda ok, nie będzie no widać. Tak, ale słuchaj, tak. Wiesz o co chodzi. Ten element dbałości o wizerunek, dbałości o siebie i to jest bardzo dobre, tylko że Instagram, te wszystkie szybkie komunikaty, które wgrywają faceci, które gdzieś... No, narcystyczna kultura, która polega na tym, żeby się pokazać, żeby się, nie wiem, zaimponować i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Coś, co nie licowało z męskością. Mężczyzna, żeby był nagrany przez kamerę 20 lat temu musiał, nie wiem, no coś reprezentować sobą, że jakaś telewizja się nim interesowała, albo był w filmie, albo był statystą, albo był aktorem, albo był w reportażu i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj każdy ma w kieszeni, może, nie wiem, strzelić minę, nie wiem, siąść na rower, zrobić jakiś salto na motorze i pokazać, wrzucić i tak dalej. Czyli kultura pokazania się, narcystyczna kultura, ja muszę zaistnieć. Ta konieczność to nie jest męska cecha. To nie jest męska. Oczywiście chęć brylowania i dominowania w grupie to jest naturalna rzecz, konkurencja współzawodnictwa. Ale jeśli weźmiemy troszkę, odejdę od tego, no, symbolem męskości była też jakiś rodzaj dbałości o siebie. Kontrola sylwetki, kontrola swojego ciała, tak? Jeśli weźmiesz pod uwagę, to też niesamowite badania robione w 2017 roku i w 2022 roku w Stanach Zjednoczonych. Ja znalazłem na stronach military.com badania z 2017 roku, które pokazały, że w 2017 roku 70% mężczyzn między 17 a 25 rokiem życia nie kwalifikowało się do służby wojskowej. Oni to obserwowali z punktu widzenia obronności Stanów Zjednoczonych, uzupełnienia rekrutacji, wiesz, no tego mechanizmu zaciągu. Tam jest armia zawodowa, w związku z tym no, są dobre pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Wyobraź sobie, 70% młodych mężczyzn między 17 a 25 rokiem życia nie kwalifikowało się do służby wojskowej. Zgadnij, jakie były główne przyczyny. Nie wiem, nadwaga? Otyłość. Bingo. Otyłość, uzależnienie, psychotropy, substancje psychoaktywne, alkohol. Trzecia rzecz, kartoteka policyjna. I czwarta, choroby psychiczne, zaburzenia orientacji, zaburzenia tożsamości i tym podobne rzeczy. Rozumiesz? Mimo że armia amerykańska otwierała się na wszelkie możliwe preferencje płciowo, tożsamościowo, orientacyjne, tak? I oczywiście dowolna kombinacja 4 wymienionych poniżej problemów. Otyłość, alkohol, choroby psychiczne i kartoteka policyjna. Bardzo często wszystko szło w parze. Te same badania, te same dane statystyczne z 2022 roku, czyli po 5 latach wyglądają jeszcze gorzej. 77% ludzi ma ten problem. I to było w kategoriach, co zrobić? Czy przedłużać służbę tym, którzy już wysłużyli, podnosić im kasę? Nawet, słuchaj, były takie projekty, że jednorazowo dawano $50,000. Że jeżeli przyjdziesz do armii, dostajesz na dzień dobry, podpiszesz kontrakt, 50,000, zostawiasz je w domu, dziewczynie, mamie, żonie, masz do czego wracać, tam ona jakiś biznes rozkręca, że nie zostawiasz jej samej. I mimo to ludzie się zgłosili,
tylko egzaminu sprawnościowego nie przeszli. Rozumiesz? Także to jest ten dramat, to znaczy ten rodzaj kompletnego niechlujstwa, takiego byle jakości, niedbania o siebie. Ja nie jestem jakimś super przykładem, nie wiem, jakiej sylwetki, ale staram się kontrolować przynajmniej tutaj nadwagę i mimo mojego 70 roku życia jestem w stanie 33 pompki zrobić. Tak, no, to nie jest jakiś tam super wynik, ale to też pokazuje, że staram się przynajmniej trochę tego ruchu, spaceru, praca w ogrodzie i tak dalej, dźwiganie, 3. piętro, wchodzenie na górę. No to są rzeczy, które... Tak elementarna rzecz. Mi chce się ciągle żyć. No jeżeli facet z taką dupą, za przeproszeniem, siedzi na frytki popijany piwkiem, no to po prostu to nie jest męskie. To nie jest męskie. No my na kanale promujemy nie tylko wartości, o których teraz mówimy, żeby faktycznie nie poddać się temu szaleństwu, które jest promowane na świecie od wielu lat. I to nie tylko wina telefonów, bo wielu z nas telefony ma, korzysta z nich, ale jednak nie zapomina, że polskie fajne tradycje, tak naprawdę te podstawowe, które budują tożsamość narodową, to jest właśnie odpowiedzialność, to jest pracowitość, to jest uczciwość, to jest rodzina i wiele tych wartości bym pewnie wymieniał przez cały program, ale jest wielu Polaków, którzy o to dbają i nie poddają się temu szaleństwu, które jednak gdzieś tam ze świata nam przypłynęło i Trump teraz to powoli zmienia. Zobaczymy, gdzie to nas wszystkich zaprowadzi, ale Trump, on robi porządki w Ameryce, a my powinniśmy porządki robić Nikt za nas tego w Polsce. Nie zrobi. Dokładnie tak, więc to, co ostatnio nagrałem na kanale, gdzie skomentowałem to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, ciekawy film, bo prawie 200 000 Polaków go zobaczyło, za co bardzo dziękuję. Nie musiałem Trumpa zapraszać do odcinka, tylko sam to nagrałem. Ze swojej perspektywy, znajdując analogię na polskim podwórku i myślę, że Janku, my, youtuberzy, w różnym wieku, ty, dziennikarz z ogromnym doświadczeniem, który przyszedł z tych starych mediów, które znamy, przecież ja w domu miałem telewizor i myślałem, że tak zostanie, a okazało się dzisiaj, że od kilkunastu lat już mamy YouTube'a i dzisiaj młodzież tak naprawdę, albo ci, którzy kupują swój pierwszy dom czy mieszkanie, wchodzą i tam już nie ma często telewizora. Dzieciaki oglądają dzisiaj telewizor na YouTubie. Tam jest ich telewizja i to jest ciekawe. Jak ty w ogóle zareagowałeś? Jak na ciebie to wpłynęło, że dzisiaj realnie nie trzeba oglądać telewizji i dzisiaj to wszystko jest na YouTubie, że dzisiaj programy są na YouTubie, że twoje wnuki na pewno już oglądają YouTube'a, swoje media i to się niesamowicie staram zmieni. się właśnie ograniczać bardzo. Staram się bardzo ograniczać. Ja spotkałem, to znaczy tak, telewizor, był taki moment, że wyniosłem telewizor z wściekłością do piwnicy, ale to były początek lat 2000, kiedy dzieci za dużo oglądały i powiedziałem, nie będzie tego dziadostwa. Tym bardziej, że wiesz, dla mnie takim momentem granicznym był taka chwila, kiedy przy zamkniętych drzwiach byłem zajęty czymś innym i za zamkniętymi drzwiami słyszałem, dzieci oglądają kreskówki. Jakieś takie, wtedy Basia miała kilka lat, Franek może 10. I ścieżka dźwiękowa kreskówek to było, wiesz, wrzaski agresywne z jakąś negatywną emocją dźwięki. Wow, no tym się karmią moje dzieci, dosyć tego. I do piwnicy. Nie żałowałem tego momentu i właściwie później telewizor robił już incydentalnie. No Marla lubiła oglądać tam jakieś transmisje, trochę oglądała moje programy, jak ja szedłem do pracy, to siadała i kibicowała mi. Później miałem taką już po przyjściu zaraz recenzję, czy dobrze, czy źle i tak dalej. Dziś telewizor nam służy w studio naszym YouTube'owym jako plazma do podglądu materiałów i dajemy sobie z tym radę i nie narzekam. Natomiast dochodzimy do tego, żeby zwrócić uwagę, dziś miałem spotkanie z młodzieżą, rocznik 2011. Ta siatka pojęciowa i próba wyciągnięcia od nich jakiejś reakcji nie była łatwa. Po pierwsze, inna siatka pojęciowa, to znaczy odniesienia, anegdoty, dowcip i tak dalej, sytuacyjny, nie zawsze łapali. I druga rzecz, że jednak byli zatopieni w tych fotelach i trudno było od nich wyciągnąć jakąś, czy odpowiedź, czy jakąś metodą pytania, żeby zareagowali szybko. To te odpowiedzi były takie wycofane, mikre. I sobie pomyślałem, Boże, przecież oni, mając 11 rocznik, czyli mając 9 lat, zostali zostawieni w domach, będąc w 2. czy w 3. klasie
i przykuci do ekranu, tak? Mało tego, jeszcze byli obciążeni tym takim stresem, że nie idź, bo będziesz roznosił, bo przecież ciebie babcia umrze, nie spotykaj się z dziadkiem i tak dalej. Te 2 lata szaleństwa, które myśmy doświadczyli 2021, 2022, były tak dojmujące właśnie dla tych szkół i przypominam sobie tutaj to, co powiedział były wiceminister edukacji, że oni wiedzą, że dzieci nie zarażają, że wiedzą, że to się tam nie może tak, nie ma żadnych tragicznych konsekwencji, ale niech zostaną w domu, bo te pani z sanepidu nie nadążą zakładać tych kwarantan, bo tam jednak będzie ten ruch i tak dalej, i tak dalej. Czyli pani Jadzia z powiatowej stacji sanepidu jest ważniejsza niż kondycja naszych dzieci. To jest naprawdę straszna rzecz. To, co myśmy i to, że te dzieci przylgnęły do tych ekranów, do tych komputerów, to też zmieniło też ich sposób pojmowania świata i percepcję, już pomijając fizyczne rzeczy. Nie wiem, czy wiesz, że AWF w Warszawie robi cykliczne takie testy dla młodych ludzi. Sprawnościowe, tak. Sprawnościowe. Co jakiś czas powtarzają tam. I tak jak jeszcze 10 lat temu 50% nastolatków było w stanie wykonać kilka prostych ćwiczeń. Tam jest bodaj rzut piłką lekarską, złapanie piłki lekarskiej, 30 skakanek, tak? Przewód do przodu po materacu, kozioł tak zwany. Czyli podstawowe rzeczy, które były kiedyś na WF-ie. 10 lat temu 50% dzieciaków bezbłędnie to robiło. Dzisiaj, nie wiem, kilkanaście procent, 10, 12. Po wejściu właśnie ekranów dotykowych, powszechnego Wi-Fi i upowszechnieniu się tym, no i po 2 latach pandemii, po 2 latach przykucia ich do telewizora. I tutaj muszę się podzielić z tobą, bo coś pozytywnego, żeby powiedzieć koniecznie. Taka anegdota z Tarnowa. Spotkałem panią Kasię, którą pozdrawiam serdecznie, jeżeli to będzie oglądała. Pani Kasia jest dyrektorką i założycielką stowarzyszenia, które powołało szkołę średnią w Tarnowie. Potrzebowali organ prowadzący, no to zgłosili się do kurii, no bo to było jakieś środowisko takie w miarę związane z kościołem, ale to nie była jakaś tam ultra taka kościółkowa impreza. Biskup dał pozwolenie czy coś i zawiązali szkołę. Jak weszło zdalne nauczanie, to ta dziewczyna zauważyła w tych rozporządzeniach Morawieckiego, że tam jest takie stwierdzenie, że jeśli rodzic nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku podczas zdalnego nauczania, to dyrektor szkoły musi zapewnić temu dziecku nauczanie w trybie stacjonarnym. No i ona wzięła, zawołała wszystkich rodziców, całą ekipę, dała wzór oświadczenia. Ja niżej podpisany nie jestem w stanie zapewnić. I słuchaj, na drugi dzień wszystkie dzieci przyszły karnie z tornistrami do szkoły, siadły, słuchaj, z plecaczkami i ani jednego dnia nie byli na zdalnym. Ani jednego dnia. Przez całą pandemię. Nikt nie umarł, żaden dziadek się nie przekręcił na COVID, żadna babcia, wiesz, pod respiratorem nam nie odjechała. Po prostu, wiesz, no to falsyfikacja tego szaleństwa najlepiej była widoczna właśnie w takich sytuacjach. Falsyfikacja, no to później jak 24 miliony Ukraińców wjechały do Polski i Putin odwołał pandemię, tak? Tak. Sfalsyfikował to szaleństwo covidowe. Myślisz, że ktoś kiedykolwiek odpowie za to, co się wydarzyło przez te 2 lata? No właśnie, bo w tym, co mamy do zarzucenia, to nie tylko jest zniszczenie biznesu, nie tylko dodruk pieniądza, nie tylko zamknięcie szpitali, nie tylko zgony ponadmiarowe, chociaż one są tą najczarniejszą stroną tego ponurego czasu, ale również to, co my nie mamy przebadane jeszcze do końca, jak te dzieci z tym doświadczeniem 2 lat siedzenia przy ekranach i nadużywania tego technologii dziś będą wchodziły w życie. To był bardzo ważny okres. Dla tych dzieciaków, z których dzisiaj widziałem, to był okres między 9 a 11 rokiem życia, tak? Kiedy były zamknięte podwórka, zamknięte lasy, zamknięte cmentarze, place zabaw z tymi takimi biało-czerwonymi taśmami. No dzieciaki to widziały, przecież tata, który wyszedł ze swoimi dzieciakami przed jakiś blok na podwórko, został aresztowany na oczach tych dzieciaków tylko dlatego, że wyszedł ze swoimi dziećmi, bo miały dość już 50 metrów przez kilka tygodni.
Grzegorz, mam znajomych z Wrocławia, gdzie ona ma 9 dzieci w 3 pokojach z kuchnią. Ona mówi, miałam 4 komputery, to potem 5 już wysłałam dziecko do szkoły i przywoziłam ją i tam ona siedziała w tej szkole. Tak? To jakieś straszne rzeczy. Otyłość, ona widziała, jak dzieci przybrały na wadze, jak dzieci... I one, i tak, zobacz, tam przynajmniej jeszcze były w grupie. Rodzina wielodzietna, to ten ruch, relacje, coś. A teraz wyobraź sobie, że jest jedynak, czy jakaś 2 dzieci, które siedzą przez 2 lata. Przy ścianie. Od 7 do 9 roku życia, czy jak te od 9 do 11. 2020 rok, dzisiaj nagrywamy, jest początek 25, minęło 5 lat. Tak. Naprawdę. Za chwilę będziemy mieli 5-lecie. Tak, 5-lecie, jak z bicza strzelił. Część moich dalszych znajomych, z którymi rozmawiałem, powiedziała mi, i to są ludzie, którzy planowali mieć dzieci, którzy mogą biologicznie mieć dzieci, stać ich na dzieci i nie potrzebują socjalu do tego, jakichś wspomagaczy. I oni również powiedzieli, kilka małżeństw czy narzeczeństw powiedzieli mi, zastanawiamy się i wstrzymujemy decyzję o tym, żeby zostać rodzicami, bo ten świat jest tak szalony w tych ostatnich 5 lat, że my trochę boimy się, żeby to dziecko żyło w takich czasach. I tu jest... Jakbyś to skomentował? Czy to jest strach wygenerowany przez to, co się wydarzyło od 20, później wojna i teraz mamy 25 i też nie wiadomo co będzie. Wojna systemowa. I właśnie te znaki zapytania nad głową tych rodziców przyszłych, oni mówią, nie wiemy, nie chcemy dzieciakowi tego robić, więc to jest strach, czy to jest, brak odpowiedzialności, czy to jest jeszcze coś innego, no bo możemy to jakoś skomentować. Wiem, że każdy decyduje za siebie. Trudno mi to oceniać. Ja tylko powiem, że na koniec dnia to tylko to się liczy, wiesz? To później będą bardzo, bardzo tego żałowali. Zakwestionowanie takiego imperatywu wewnętrznego, który jest w każdym człowieku, który jest wdrukowany w nasze DNA, wdrukowany w naszą kulturę. Chcąc, nie chcąc, czy jesteśmy wierzący, czy jesteśmy niewierzący, czy chodzimy do kościoła, czy z kościołem nie chcemy mieć wspólnego, należymy do cywilizacji łacińskiej, u której fundamentów jest Biblia, jest Pismo Święte, które mówi na każdym kroku, tam masz w psalmach, małżonka twoja jak płodny szczep winny, synowie jak oliwne gałązki wokół twojego domu, albo w innym psalmie, że synowie twoi jak strzały w kołczanie, gdzie zawstydzisz się, gdy będziesz się spierał w sądzie. Tak? Zawsze dzietność, dzieci, te wszystkie cuda, które się pojawiały od Abrahama, który dostaje obietnicę, że urodzi się Izaak, poprzez kolejne te niepłodne kobiety na kartach Starego Testamentu, które na interwencję Bożą jako naprawdę takie najbardziej namacalne błogosławieństwo Boga Stwórcy, te dzieci się rodzą. Czy jest to sam? Także mamy tych przykładów całą masę, łącznie ze świętym Janem Chrzcicielem. Tak? I co? I nagle się okazuje, że my zakwestionowaliśmy to, co było dla naszej kultury błogosławieństwem. Że nie wiem, nie było systemów ubezpieczeniowych, to dzieci w sposób naturalny opiekowały się rodzicami. Mieliśmy w dekalogu, w tym, co jest fundamentem naszego widzenia wartości, również ta cześć do ojca i matki, nie dlatego, że są jacyś niesamowici, bo coś zrobili fajnego, tylko dla tego samego faktu, że przekazali nam życie. Cześć i szacunek do rodziców, tam jest jeszcze w Starym Testamencie do powiedzenia, abyś długo żył i ci się dobrze powodziło. Tak? Że ta cześć do rodziców, ta widzenie swojego życia w łańcuchu pokoleń, w jakimś dłuższej perspektywie nadaje sens, bo pokazuje nam ciągłość narodu, ciągłość społeczeństwa, ciągłość jakiejś myśli, genealogii, rodu, chociażby, a biorąc pod uwagę biologicznie, to tego, co mamy w sobie cenne, co nam się ewentualnie podoba, tego naszego DNA, które reprodukujemy i widzimy, jak ono gdzieś tam podróżuje, jak tam meandruje nie wiem, w uśmiechu twojej wnuczki, albo w starych zdjęciach dziadka na pożółkłych fotografiach. Także i to jest coś naturalnego. Mówię ci, że nie można w sobie zagłuszyć albo stłumić czegoś, co jest elementem natury. Dlatego dziwię się tym postawom. I teraz patrząc z perspektywy swojego życia, grałem w bardzo znanych, może nie super topowych, ale tak, grałem w McCormick Place, z Kisielewskim, z Tomaszewskim objeździłem wszystkie największe, najlepsze sale koncertowe. Graliśmy w Leipzig, graliśmy w Frankfurter Alte Oper,
graliśmy u von Karajana w Berlinie z Kisielewskim, z Tomaszewskim, bo to był taki projekt, taki trochę klasycyzujący, czy na podstawie muzyki klasycznej przeróbki były. Ale to, wiesz, fraki, smokingi, elegancko. I słuchaj, zjeździłem cały świat, całe Stany, od góry do dołu. Wykonywałem różną pracę. Byłem dziennikarzem telewizji publicznej, głównych programów. I na koniec dnia tylko to się liczy, wiesz, że to wszystko, zacytuję Kubę Sienkiewicza, ja byłem w Rio, byłem w Bajo, byłem nawet na Hawajach, to wszystko dopowiedzcie sami, chyba że wypikasz. Tutaj YouTube wypika, chociaż tu jeszcze jakaś wolność została. No. I dlatego patrzę na tych ludzi, co, wiesz, ten lęk ich i obawa, no to jest też psychoza. No jeżeli daliśmy się wkręcić w psychozę klimatyczną, tak, że planeta płonie, jeżeli daliśmy się wkręcić, że zaraz będzie straszna wojna i wszyscy zginiemy i wyparujemy, bo Putin puści atomówkę, bo no wiesz, no oczywiście można żyć z takim lękiem i się tym nakręcać, no ale to właściwie lepiej od razu się położyć, kupić trumnę i nie wiem, no poprosić jakiegoś Ukraińca, żeby z nami skończył. No przepraszam, tutaj to też trzeba będzie wypikać. Bo to będzie grupa chroniona i jako ten, jak to się nazywa, rasizm, czy coś niezależni weryfikatorzy wymyślą coś, tak, znajdą na pewno. No, w każdym razie to jest ten, nie wiem, no, w każdym młodym człowieku jest jakiś element z eksploracji, zdobywania świata, pokonywania trudności, pójścia do przodu, pójścia dalej. Były wojny, były okupacje, były zabory, Polska się rozwijała. No, w okresie naprawdę takiej ponurej nocy po powstaniu styczniowym Polska miała boom demograficzny. Po Gierzwałdzie, po 1877 roku następuje jakieś przebudzenie narodowe Polaków. Także to jest ogromna, tłumienie w sobie czegoś takiego jest czymś zupełnie, moim zdaniem, nienaturalnym, no, wbrew naturze, wbrew człowieczeństwu. Zapytam jeszcze, idąc powolutku dzisiaj, na tym naszym pierwszym spotkaniu w kierunku końca, zamykano ci usta wielokrotnie w telewizji publicznej. Nie, po prostu wyrzucano nas z telewizji. W ten sposób oczywiście, w telewizji polskiej, w telewizji publicznej, niektórzy mówią w telewizji publicznej w likwidacji, tak to nazywają. No nie, wtedy była jeszcze normalna. Bo... Dokładnie tak. I przeczytałem twoją książkę i pamiętam ten materiał, który puszczono w środku nocy, kiedy się dowiedziałeś następnego dnia, kiedy ten materiał wreszcie pójdzie, on już był puszczony o 3 czy 4 rano, kiedy nikt go nie oglądał i odhaczone. Tak. I wtedy widziałeś, w jaki sposób traktuje się te materiały, które są inne trochę od tej linii, która jest nadana. Odstają, tak. Na YouTubie masz wolność, możesz nagrywać tak naprawdę z kim chcesz, o czym chcesz, przynajmniej na razie, póki materiały Unia Europejska, chyba ta fundacja, organizacja się tworzy, która będzie usuwać materiały, które są niezgodne z linią Unii Europejskiej. Jeszcze, z tego co wiem, to nie działa, więc póki co można nagrywać. Jak się czujesz właśnie odchodząc z telewizji i nagrywając już naprawdę dziesiątki materiałów świetnych wywiadów, rozmów, które mogą iść w tym kierunku, w którym mają iść. Nikt ci nie mówi, że ten materiał zostanie puszczony w nocy. Jak na YouTubie zostanie puszczony w nocy, okej. Następnego dnia można go odtworzyć. W telewizji polskiej tej rozmowy o pandemii, no nikt nie widział praktycznie i nie da się tego odtworzyć, to zniknęło. No, mało tego, zniknęło całe archiwum. Warto rozmawiać z lat jak myśmy weszli do telewizji, bo moje doświadczenie telewizyjne to jest od 1994 roku. Zacząłem w takim programie lifestyle'owym Swojskie klimaty dopiero od 2004, czyli ostatnie 21 lat, no to był już projekt publicystyczny typowy. Niemniej, no, zakończył się z hukiem w 2021 roku i patrząc dzisiaj z perspektywy, no nic lepszego nie mogło mnie spotkać. To jest jedna rzecz, bo dzięki temu poznawałem takich ludzi jak ty, jak całą tą tak zwaną bańkę wolnościową, ludzi, którzy no, z którym poczułem pewien rodzaj braterstwo myśli, braterstwo idei, i wspólnotę walki o normalność, tak? Żeby nakuwać tą bańkę szaleństwa, przełamywać ten lęk. No, do dzisiejszego dnia wielu ludzi mnie spotykają. I Panie Janku, na tych spotkaniach autorskich, teraz jak książkę promuję, na spotkaniach autorskich przychodzą, mówią: Panie Janku, dziękuję Panu, bo ja nagle uświadomiłem sobie, że to nie ja zwariowałam.
że to świat zwariował, że żyjemy w globalnym szpitalu psychiatrycznym, a takie wyjątki jak pan, jak Gadowski, jak inni dawali nam otuchy i powiedzieli nie, no, czy Piotrek Witczak, czy cała masa tych uczciwych lekarzy. I teraz jak wracamy do tego, to trudno nie odnieść się, nie wiem kiedy puścisz ten materiał, ale nagrywamy... Szybko, w ciągu tygodnia. Tak czy inaczej, na pewno nie jutro. Tak. Niemniej jutro jadę do Gdańska po to, żeby wspierać tych lekarzy. 60 lekarzy, 60 lekarzy, którzy podpisali apel do władz Rzeczypospolitej w 2020 i 2021 roku, apelując, domagając się zdrowego rozsądku i debaty, żeby odstąpić od najbardziej drastycznych tych sanitarnych szaleństw, żeby otworzyć szpitale, otworzyć przychodnie, otworzyć szkoły, żeby dopuścić możliwość leczenia dostępnymi środkami. Dawid, przepraszam, Grzegorz, jeżeli tutaj jest gdzieś ta moja komórka, czy ja ci pokazałem te SMS-y z Horbanem, moją to w książce opisałem, oczywiście polecam bardzo gorąco Product Placement. Książka warto grać czysto, dostępna jest przez Esprit, można zamówić sobie we wszystkich księgarniach. Natomiast no, jeśli mam dowody na to, że szef Rady Medycznej przy premierze, profesor Horban, doskonale wiedział, że proste środki antywirusowe, które na przykład stosował dr Bodnar z Przemyśla, działają, że podane w pierwszym okresie na jakby działania wirusa w naszym organizmie mogą skutecznie zatrzymać chorobę i pogłębianie się tego problemu, no to i on wiedział o tym, i nie dopuścili tego leku, zaczęli robić takie fejkowe badania, które przeciągały się tak długo, żeby nic nie stwierdzić, no to jest kryminał. Ludzie umierali na oddziałach covidowych, pod tymi respiratorami przepalano im płuca, a można było w pierwszym okresie dać im prosty lek, który kosztował 10 zł, czy tam na ubezpieczalni, a bez ubezpieczalni 30. No. To są bardzo ponure rzeczy. Pytasz, nigdy nie został rozliczony? No, nawet Biden potwierdził nam na to, że rozliczenia są konieczne, bo w ostatniej chwili swojej prezydentury ułaskawił doktora Fauciego, tak? No o czym to świadczy? Świadczy o tym, że to był gruby deal, gruby numer i że tak czy inaczej materialne dowody tego przekrętu są dostępne. Nauka nie abdykowała. Są uczciwi naukowcy, którzy wiedzą, co się działo, którzy mają dowody na to, że uczestniczyliśmy w jakimś szalonym eksperymencie. No, Biden ułaskawił kilka tysięcy osób, chyba 7 tysięcy osób w ostatnich godzinach swojej prezydentury. Myślę, że warto sobie po prostu samemu odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, co tam się wydarzyło i dlaczego zabezpieczył tych ludzi na przyszłość. Ja nie wiem dlaczego i zostawię tutaj 3 kropki. Jestem ciekawy, w którym kierunku to pójdzie. Zaskoczę cię na zakończenie, bo zadam ci pytania, które sobie przygotowałem. Większość tych pytań jest, jak widzisz, z głowy, z życia. Ostatnie 5 lat się tyle wydarzyło, ostatnie 3 tygodnie też się tyle wydarzyło, no bo przez 3 tygodnie, ponad 3 tygodnie temu zaprzysiężono nowego prezydenta w Stanach. Drugi raz Trump został prezydentem. Zmiany niesamowicie przyspieszyły w Stanach, mnóstwo się dzieje, ale nie Ale opór też jest. Opór jest Zauważ, że Robert Kennedy do tej pory nie jest przyjęty przez Kongres. Nie jest. Zobaczymy, tak naprawdę w ciągu tygodnia chcemy emitować, puścić na YouTube'a ten materiał. Zobaczymy, czy do tego czasu już Kennedy będzie zaprzysiężony na swoje stanowisko, czy nie. A ja zrobię dzisiaj coś, czego jeszcze nie robiłem w moim programie nigdy przez ponad 5 lat. Zadam ci takie szybkie pytania. Zobaczymy, czy to się przyjmie, czy to się spodoba naszym widzom, czy to będzie rezonowało z nami. Nagrywamy na naszym kanale o zdrowiu, relacjach i finansach, więc ja zadam ci takie szybkie pytania związane z finansami, zdrowiem i relacjami i chciałbym w miarę szybką odpowiedź. Dobra? Lecimy? Co można wygrać? No to na koniec. Okay. Będą niespodzianki i prezenty, dobra? No to najpierw finanse. Złoto czy kryptowaluty? Złoto. Wynajmować nieruchomość czy kupować? Wynajmować komuś moją. Twoją własność. Okej, teraz zdrowie. Morsowanie czy sauna? Jedno i drugie nie wyklucza, ale jeżeli miałem wybierać, to morsowanie. Dokładnie tak. Najlepsze jedzenie według ciebie dostępne? Maryla.
Piękne. Nie, naprawdę, kurczę, słuchajcie, po tylu latach ciągle mnie zaskakuje i ciągle, to Basia trochę, moja córka, wprowadziła też takie nowe pomysły, trochę z internetu, ale no jest coś takiego, jest kilka takich potraw, które Marla przygotowuje, które nie mają konkurencji. No i pytanie z relacji. Sekret na prawie 50 lat małżeństwa, jaki? Wybaczenie. Wybaczenie. W ogóle przebaczenie i wybaczenie jest antybiotykiem, który chrześcijaństwo wprowadziło do kultury. I kultura odwetu, kultura nienawiści, kultura plemiennych wojen, vendett, zemst, które ciągną się przez pokolenia, które naznaczają krwią życie całych rodów, co widzieliśmy chociażby w Romeo i Julia. No tutaj chrześcijaństwo i wybaczenie jest największym antybiotykiem, który buduje cywilizację. I buduje również małżeństwo. Tu się rozkręciłeś na zakończenie, ale mogłeś, bo ty jesteś dzisiaj gościem, to na zakończenie nagrody i prezenty, o które pytałeś. Zdałeś ten egzamin, dajcie znać, czy coś takiego może być cyklicznym punktem naszego programu, czy to jest ciekawe, bo myślę, że to wyciąga z gościa coś, czego nie znacie. Myślę, że odpowiedzi mogły was zaskoczyć. W ramach wdzięczności, podziękowania za przyjęcie zaproszenia tutaj do mnie, chciałbym ci wręczyć moją książkę, bo twoją już przeczytałem. Warto grać czysto. Świetna książka, polecam wam. Jest dużo o pandemii, tak, dużo o moim rodowodzie muzycznym, ale dużo takich rzeczy, których nigdy nie ujawniałem. Tego nie wiem, bo nie znałem cię wcześniej, co ujawniałeś wcześniej, ale bardzo ciekawa książka w formie właśnie wywiadów, w formie pytań. Świetnie się to czytało. Przeczytałem ją w święta, w 1,5 dnia. 300 ponad stron, naprawdę bardzo szybko zleciało. Wtedy, w grudniu, przeczytałem tę książkę. Czyli jest energia. Jest energia, a ja chciałbym ci wręczyć moją książkę Momenty, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków. Myślę, że można dodać, że zmienia również podejście do relacji, że przypomina, co wartościowe. I myślę, że dzisiaj gość, który się pojawił obok mnie, świetnie to podsumował, że warto grać czysto, że warto pamiętać... Warto nie fałszować. Warto nie fałszować. Bardzo proszę, Janku. Zaraz myślę, że się poprzytulamy jeszcze, jak będziemy robić zdjęcia, jak już odejdziemy od tych mikrofonów. O, też masz syna Franka. Tak, ja też mam syna Franka. Mój najstarszy syn jest Franek się nazywa. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie. Polecam mój kanał Jan Pospieszalski Rozmawia. Polecam również subskrybować, udostępniać tę rozmowę. Warto, żeby tak uroczy rozmówca miał jak najwięcej odsłon. Dzięki wielkie, zapraszamy, żeby robić to wszystko, czyli subskrypcje na kanale naszym i na kanale Janka, gdzie jestem bardzo często. Myślę, że wszystkich rozmów nie przesłałem na pewno, ale wiele z nich ostatnio z Radkiem Pogodą pamiętam, oczywiście świetnym naszym wspólnym znajomym, tak, który u ciebie był ostatnio. Teraz Grzegorz Braun przygotowujemy. No, to warto tam zaglądać, bo naprawdę świetne rozmowy zawsze z mądrymi puentami, zakończeniami. Jeszcze raz wielkie dzięki, Janku, i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Szacunek. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie wartościowy. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.